Wiecie, co jest najdziwniejsze w Mercedesie W124? Że powstał przez pomyłkę. Po W123 Mercedes obiecał sobie jedno. Następca ma być tańszy w produkcji, prostszy, normalny, zwykły. Inżynierowie dostali jasny rozkaz od księgowych. Zróbcie coś do wymiany co 7 lat. Nie czołg jak W123. Befehl ist Befehl. Rozkaz jest rozkaz. A oni zrobili coś odwrotnego. Zbudowali samochód tak wytrzymały, że znowu stał się problemem. Dla firmy i dla konkurencji. Tak powstał W124. Samochód, który miał być przeciętny, a znowu wyszedł pancerny. Może nie tak jak W123, ale jednak trochę czołg. Taki nawyk w Mercedesie. Wtedy jeszcze nie potrafili inaczej. Już jesienią 1976 roku w zakładach Daimler-Benz AG rozpoczęto prace koncepcyjne nad następcą modelu W123. W lipcu 1977 projekt oficjalnie wystartował pod kierownictwem inżyniera Wernera Breichfelda. W kwietniu 1978 zapadła decyzja, by konstrukcja korzystała z doświadczeń modelu W201. Do początku 1981 zatwierdzono ostateczny wygląd nadwozia, za który odpowiadał dyrektor stylu Bruno Sacco. Warto tu zaznaczyć, że Bruno Sacco nadzorował projekt W124, ale nie był jego bezpośrednim głównym projektantem w sensie rysowania linii i tworzenia detali od zera. Jego rola była koncepcyjna, kierownicza i filozoficzna, ale kluczowa dla całej formy modelu. Jak to wyglądało naprawdę? Bruno Sacco był w tamtym czasie szefem działu designu Mercedes-Benz. To znaczy, że wszystkie projekty przechodziły przez niego i musiały być zgodne z jego wizją konsekwencji stylistycznej oraz filozofią marki. W124 powstał według jego zasad projektowania, ale nie on tworzył codzienne szkice. Bezpośrednimi projektantami odpowiedzialnymi za bryłę i detale byli inni członkowie studia designu, m.in. Peter Pfeiffer i zespół Advanced Design. Oni wykonywali szkice, makiety z gliny, korekty formy, pracowali nad proporcjami i detalami. Sacco pełnił rolę architekta idei, był głównym ideologiem stylu Mercedesa. Miał decydujący głos w kwestii ogólnej filozofii projektu, proporcji, kierunku stylistycznego, spójności z poprzednimi i przyszłymi modelami, zasad vertical affinity i horizontal homogeneity, czyli ciągłości stylu między generacjami Mercedesów. W124 jest wręcz podręcznikowym przykładem realizacji tych zasad. Można powiedzieć, że W124 to samochód Sacco approved, a nie Sacco designed. Proporcje nadwozia z wyraźnie przedłużonym przodem, mocna linia boczna, tylna część bardziej zwarta. Wszystko to wyglądało ponadczasowo. Nadwozie z wyglądu eleganckie, ale technicznie przemyślane. Linia boczna, wyraźny profil, nieprzesadnie zaokrąglony przód, co dawało poczucie jakości i czasu. Projektanci Sacco mówili, że samochód musi wyglądać dobrze także za 10-15 lat. I to widać dziś, nawet po 40 latach. W połowie 1982 roku powstały pierwsze prototypy o wyglądzie zbliżonym do późniejszej wersji produkcyjnej. W tym pierwszym etapie samochód stawiał na trwałość. W dokumentach projektowych widniało przewymiarowanie konstrukcji, podobnie jak we W123, co oznaczało, elementy konstrukcyjne nadwozia, podwozia, zawieszenia były tak zaprojektowane, że ich wytrzymałość znacznie przewyższała typowe warunki użytkowania. To nie był tylko marketing. Kierownictwo mówiło, że zrobiliśmy więcej niż potrzeba. Efekt? Auta z pierwszych serii mają dziś przebiegi rzędu 500 000 kilometrów lub więcej. Inżynierowie wspominali, kiedy testowaliśmy podwozie, mówiliśmy, że musi przetrwać wszystko, co klient zrobi. I choć brzmi to jak banał, to znaczyło konkret. Intensywne testy, 2-3-krotnie wyższe obciążenia niż wymagano. To dało samochodowi reputację, która później miała zaprocentować. Przykład. Tylna wielowahaczowa oś, która wcześniej w tej klasie była rzadkością. Aerodynamika, zużycie paliwa, hałas i komfort. To wszystko miało zostać poprawione względem W123, ale bez banalnych kompromisów. Nie chodziło o tanie auto, lecz o auto trwałe. Produkcja próbna ruszyła w marcu 1984 roku, a seryjna produkcja limitowana rozpoczęła się w listopadzie tegoż roku, w Niemczech. Oficjalna prezentacja miała miejsce 26 listopada 1984 roku w Sewilli, a od stycznia 1985 roku samochód trafiał do klientów w Europie. W124 miał być czymś więcej niż tylko kolejnym sedanem średniej wyższej klasy. Daimler-Benz chciał auta globalnego, które spełnia normy Ameryki Północnej, Kanady, Europy, które ma trwałość i konstrukcję wychodzącą poza 7-8 lat użytkowania. Życzeniem było samochód, który przez lata zmieni się w legendę jakości. Etap pierwszy. 1985-89. Seria startuje od sedana w styczniu 1985. Produkcyjnie to jeszcze końcówka 1984. Gama startowa obejmowała m.in. silniki benzynowe M102 2-litrowy, M103 2,6 litra i 3-litrowy oraz diesle serii OM601, OM602, OM603
W styczniu 1985 roku pierwsi klienci odebrali swoje sedany W124. Nie rozumieli jeszcze, że odbierają samochód, który przeżyje ich własne plany, ambicje i błędy. W tamtych czasach Mercedes nie używał słowa premium. Nie było mu potrzebne. Używał słów takich jak solidność, pewność, komfort strukturalny. I te słowa najlepiej opisują sedana. Z zewnątrz wyglądał surowo. Nie tak monumentalnie jak W123. Bardziej aerodynamicznie, bardziej sucho. Jakby narysowany przez kogoś, kto nie lubi ozdób. Współczynnik oporu powietrza wynosił około 0,29. Coś, co dekadę wcześniej byłoby niemożliwe w aucie tej wielkości. W środku ergonomia, a nie dekoracja. Materiały twarde, ale trwałe. Fotele ortopedyczne, nie kanapy. Każdy element miał działać latami, nie miesiącami. Technicznie wielowahaczowa oś tylna. Rewolucja. I jednocześnie narzędzie, które znacząco ustabilizowało samochód przy obciążeniach, których zwykły użytkownik nigdy nie doświadczy. Inżynier Breitschwert miał rację. Zapas konstrukcyjny był realny. Sedan stał się fundamentem całej rodziny. Kombi rozpoczęło produkcję w październiku 1985 roku. Kombi to nadwozie, które w Mercedesie zawsze znaczyło coś więcej niż zwiększony bagażnik. Kombi Mercedesów miały swoją osobną reputację. Były narzędziami pracy, ale także samochodami, które chroniły rodziny, majątki, codzienność. W przypadku W124 kombi stało się synonimem niezniszczalności. Wzmocnienia były jeszcze większe niż w sedanie. Podłoga otrzymała dodatkowe profile. Klapa tylna była cięższa, masywniejsza. Dla wielu rodzin był to samochód, który jeździł przez 3 generacje użytkowników. Kombi było esencją filozofii Mercedesa. Nie imponować krzykiem, tylko przetrwaniem. Coupé pojawiło się w 1987 roku. To był zupełnie inny samochód i jednocześnie ten sam. Pod skórą sedan, na zewnątrz linie bardziej opadające, szyby bez ramek, sylwetka, która dla Sako była najczystszą formą technicznej elegancji. Coupé nie miało być sportowe, nie miało wywoływać emocji. Miało być piękne w sposób, który nie męczy wzroku. Dlatego jest tak minimalne, dlatego tak zimne, dlatego tak filmowe. Wersja z napędem 4MATIC również zaczęła być dostępna w późnym etapie tej fazy. W tych latach konstrukcja zyskała reputację ciężkiej maszyny, potrafiącej przeżyć dużo więcej niż zwykłe auta. Co w latach 80., gdy rynek coraz bardziej się globalizował, było dużą zaletą. Na rynku USA W124 był przygotowany od początku do spełnienia wymogów, emisji i bezpieczeństwa, co czyniło go jednym z niewielu samochodów tej klasy, które od startu uwzględniały te wymagania. Etap drugi. 1989-93. Wrzesień 1989 to pierwszy poważny lifting. Plastikowe panele boczne, chromowane detale, lusterka w kolorze nadwozia. Silniki 24-zaworowe, np. M104, w benzynowych wersjach. W tym etapie pojawiły się wersje wysokowydajne 500e z 5-litrowym V8, produkowane od początku 1991 roku, chociaż projekt rozpoczęto wcześniej we współpracy z Porsche AG, co świadczy, że platforma W124 była na tyle mocna, żeby mogła być użyta jako baza dla sportowych odmian. Wersje nadwoziowe rozszerzyły się o kabriolet w 1992 roku. Był to jeden z ostatnich ręcznie budowanych Mercedesów swoich czasów. Każde usztywnienie nadwozia było planowane indywidualnie, bo kabriolet miał konstrukcję wymagającą precyzji. Brak dachu oznaczał ogromne siły działające na karoserię. Kabriolet W124 był przeciwny duchowi epoki, która zaczynała wchodzić w świat cyfryzacji i skracania cykli produkcyjnych. Kabriolet był powolny, drogi i ręczny. I dzięki temu trwały. W tej wersji najbardziej widać obsesję inżynierów. Nawet gdy samochód stawał się przedmiotem luksusu, nie zrezygnowano z zapasu konstrukcji. Globalne wymagania rosną. Normy emisji w Europie wchodzą w życie w styczniu 1993 roku. Mianowicie Euro 1. Na co Mercedes przygotował się stopniowo. W tej fazie W124 staje się również symbolem dla rynków wschodzących. Firmy importujące, floty, klienci prywatni w krajach Europy Środkowej, Wschodniej zaczynali go widzieć jako zachodni standard. Etap trzeci. 1993 do 95 na 96. W sierpniu 1993 roku kolejny facelift. Nowy styl przedniej partii. Wersje z oznaczeniem E w nazwie, jak E220, E320, już oficjalnie. Produkcja sedana zakończyła się w sierpniu 1995. Kombi trwała do lutego 1996. Coupé i kabriolet nawet do 1997. W tej fazie technologia stawała się bardziej skomplikowana. Elektronika miała większe znaczenie. Jednak fundament konstrukcji pozostał ten sam. Użytkownicy nadal mogli liczyć na szeroki zapas wytrzymałości. Sedan, kombi, coupé, kabriolet to nie wszystko. Mercedes-Benz W124 miał jedną z najszerszych gam zabudów specjalnych w historii marki. Ale kluczowe jest rozróżnienie, które wersje były oficjalnie produkowane przez Mercedesa,
oraz budowane na zamówienie przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. E124 Kombi. Baza do zabudów użytkowych. Choć wersja Kombi sama w sobie była seryjna, to Mercedes oferował ją jako platformę do przebudów specjalistycznych, np. karetki, pojazdy służb. T-model był wzmacniany, miał dodatkowe instalacje elektryczne i opcjonalne wersje heavy duty. Ambulansy, wersja Sanitet Wagen. W124 był projektowany tak, by nadawał się do zabudowy medycznej. Mercedes dostarczał gotowe podwozie E124 z fabrycznymi modyfikacjami pod ambulans, pakiety dla służb medycznych, alternator wysokowydajny, dodatkowe chłodzenie, podwyższone zawieszenie. Ale sama zabudowa medyczna była wykonywana przez firmy zewnętrzne, np. Binz, Missen. Wersje długie, fabryczne Lang. Istniały oficjalne W124 Lang Version, przedłużone o około 80 cm, nadwozia limuzynowe produkowane przez Mercedes-Benz i oferowane flotowo, najczęściej wykorzystywane przez hotele, firmy transportowe, rządy, taksówki premium. To są wersje fabryczne, montowane w Stuttgarcie, a nie przez firmy zewnętrzne. Wersje policyjne, służbowe, taksówkarskie. Mercedes oferował pakiet taksi, wzmocniona elektryka, klimatyzacja, chłodzenie, akumulator heavy duty. Pakiet police, radioprzewody, instalacje do sygnałów. Pakiet dla służb komunalnych, pocztowych i rządowych. To wszystko były pakiety Mercedesa, nie firm nadwoziowych. Zabudowy specjalne wykonywane przez firmy zewnętrzne na bazie W124. To jest obszar, gdzie W124 naprawdę rozkwitł. Stał się bazą dla dziesiątek wyspecjalizowanych firm. Binz, ambulansy, limuzyny, karawany, pick-upy. Binz był najważniejszym partnerem Mercedesa w zakresie nietypowych zabudów. Z W124 tworzył karetki, najpopularniejsza specjalizacja, przedłużane limuzyny, Binz Lang, karawany pogrzebowe, pick-upy użytkowe, bardzo rzadkie, kombi warianty z podwyższonym dachem. Binz współpracował z Mercedesem od lat 20., więc zabudowy te były półoficjalne, na bazie fabrycznych podwozi, często homologowane z logo Mercedes-Benz. Missen, ambulansy i wersje ratownicze. Missen również tworzył ambulansy, specjalne zabudowy ratownicze z podwyższonym dachem, wersje dla straży pożarnej, dowódcze. Firma korzystała z gotowych, przystosowanych do zabudowy podwozi S124. Trasco, limuzyny opancerzone Trasco Bremen. Produkowało limuzyny pancerne, wersje ochronne dla przewozy VIP i Ambasad. Mercedes dostarczał podwozie wersji Armored Ready i resztą zajmowało się Trasco. Kiedy patrzy się na W124 z dzisiejszej perspektywy, można odnieść wrażenie, że jego powstanie było nieuniknione, jakby wynikało z logicznego ciągu decyzji technologicznych, jakby było prostą konsekwencją wcześniejszych modeli. Ale to wrażenie jest złudne. W rzeczywistości narodziny W124 nie były oczywistością. Przeciwnie, były wynikiem starcia dwóch światów. Z jednej strony stał świat, który pamiętał jeszcze smak mechanicznej perfekcji, zapach metalu, ciężar żeliwnych bloków i poczucie, że jakość to decyzja, a nie koszt. Z drugiej strony rodził się nowy świat, w którym wszystko miało być szybsze, tańsze i bardziej podatne na zmiany rynkowe. Dzisiejszy świat nie pozwoliłby na W124. Ani korporacyjna struktura, ani rynek, ani klienci nie zaakceptowaliby kosztów, które trzeba by ponieść. W124 to samochód zbudowany w czasach, gdy jakość nie była dodatkiem, lecz absolutnym fundamentem. Gdy inżynier mógł powiedzieć, to musi być lepsze i nikt nie kazał mu wyciąć 5% kosztów. Mechanicy mówili o W124 jak o czymś, co szanują. Mechanik szanuje samochód nie z powodu jego ceny, lecz z powodu tego, że samochód szanuje jego czas i jego wiedzę. W124 był logiczny, nie oszukiwał, nie miał ukrytych pułapek, nie wymagał rozbierania połowy samochodu, by dostać się do podstawowego podzespołu. Mechanik traktował go jak dobrego ucznia. Kiedy coś się psuło, wiadomo było dlaczego. Kiedy coś działało, działało na długo. To była epoka, która wierzyła, że rzeczy należy robić na długo, nie na chwilę. Że produkt ma służyć człowiekowi. Że maszyna nie powinna umierać w zaplanowany sposób po kilku latach, aby wymusić zakup następnej. Dlaczego dziś, w świecie pełnym ekranów dotykowych, asystentów, kamer i gadżetów, subskrypcji na masaż fotelu, ludzie nadal tak bardzo kochają W124? Bo w tym samochodzie czują prawdę. Czują w nim uczciwość pracy ludzkich rąk. Czują konsekwencje, której dziś nie ma w świecie byle jakości i smartfonów wymienianych maksymalnie co 2 lata. Czują, że to samochód, który powstał z troski, nie o rynek. O nich. A wy jakie macie odczucia związane z W124? Podzielcie się proszę waszą opinią w komentarzach. A jeżeli ktoś posiadał takiego, to dajcie znać, jaki silnik, przebieg i może kilka innych szczegółów. A jeżeli chcecie być na bieżąco z następnymi filmami, to możecie zasubskrybować kanał. I do następnego!